Hej, hej! Zacząłem nagrywać o samym poranku, ale niestety tak się zdarzyło, że padła bateria w GoPro, bo było po prostu strasznie zimno. Myślę, że w nocy koło 2 stopni, do tego taki przenikliwie chłodny wiatr. Teraz jest już zdecydowanie lepiej, bo świeci słońce. Nadal jest chłodno, nadal wieje, ale już jest o wiele cieplej tak naprawdę. My jesteśmy już ogarnięci. Spaliśmy dokładnie tu przed samochodem, słuchajcie, mieliśmy rozbity namiot. Przyjechaliśmy, to tak jak zobaczyliście wczoraj, no już się ściemniało, ale jeszcze było widać, gdzie rozkładamy namiot. A tymczasem w gotowości idziemy eksplorować okolicję, ponieważ coś tutaj chyba jest, nie? Podobno jest wieża widokowa. I chyba jest tak nawet niedaleko stąd, no więc co, idziemy. Tak. Lisa, prowadzisz do wieży widokowej? W tamtą stronę. No to co, pójdziemy, zobaczymy. Moglibyście nas zapytać, jak trafiliśmy na takie fajne miejsce, bo ono jest na odległości jakichś 5 kilometrów od drogi głównej. Zjechaliśmy na bok, ale nie pojechaliśmy w ciemno, ponieważ skorzystaliśmy z takiej aplikacji, czy też stronki. Ona działa też jako strona normalnie na przeglądarkę i ta strona nazywa się Park4Night. Bardziej jest skierowana myślę dla kamperowców, no ale na szczęście co niektóre osoby wrzucają zdjęcia i myśmy po prostu znaleźli to miejsce, że już nie jest przy samym Balatonie, jest w pewnej odległości. Zobaczyliśmy na fotografii, że jest taka duża łąka, więc pomyśleliśmy, że pewnie nie będzie problemu też, żeby zatrzymać się tutaj i rozbić namiot. No i jak widzicie, pewnie by się dało i z tej strony, jakby się chciało, no ale oficjalny parking jest tutaj z tej strony, za tą ławeczką, takie 3 rzędy, gdzie można by pomieścić naprawdę bardzo dużo samochodów. Pytanie tylko... Namiotów. Tak, pytanie tylko po co? Czy ten widok z tej wieży jest warty? Na razie przeszły 2 osoby na spacer z psem, przejechało 1 auto i wróciło i chyba 4... I drugi samochód. I 4 rowerzystów, tak? Z sakwami. Tak. Ale Pojechali, drugi samochód też był. Pojechali tam w tamtą stronę, może właśnie na tą wieżę. No, zobaczymy, może to jest naprawdę cenny widok stąd. Wczoraj był taki kiepski dzień trochę. Był dość ponury, deszczowy. Dopiero później się pogoda polepszyła. Do tego ten silny wiatr i mnie cały dzień w zasadzie od rana do wieczora bolała głowa. Mogłem się koncentrować na prowadzeniu samochodu, ale jak już wychodziłem z tego auta, zmieniałem pozycję, to dostawałem taki po prostu szczał bólu i też nie byłem wczoraj jakiś za bardzo aktywny. Dzisiaj jest o wiele lepiej i dzisiaj myślę, że przez to słońce też dostałem o wiele większą energię do działania. No przed chwilą, nie wiem, przez pół godziny czy coś nie było wiatru prawie i naprawdę było tak przyjemnie. Słońce grzało, po prostu cisza, spokój. Nie no, super. To znaczy zimno i ciepło jednocześnie. O, słuchajcie, jakiś mostek, jakieś bagno tutaj widzę. Zobaczcie też. Już wiem, dlaczego tutaj rowerzyści przejechali. Zobaczcie, tutaj wam pokazuję. Tu jest trasa rowerowa, krzyżują się. Znaczy, może nie krzyżują, ale przechodzą tędy. No więc tu jest jakieś takie miejsce, gdzie warto by pewnie też pojeździć na rowerach. Zresztą moja obserwacja z wczorajszego dnia jest taka, że tu jest naprawdę bardzo ładna okolica. Tak. Nawet jesienią, jak nie ma prawie liści. Tak, ja bym tu przyjechał latem, właśnie pod kątem takim, żeby pojeździć, nawet objechać Balaton wokół na rowerze. To byłoby super. Wtedy, no jak jest ciepło, to w ogóle byłoby tu bajkowo. Gdzieś tam można by się kąpać po drodze. Sama okolica też, jak wczoraj patrzyliśmy, jest obsiana takimi wysokimi wzgórzami zalesionymi, ale często też na zboczach jest takie są strome skały. I jak przeczytaliśmy, to okazuje się, że ta okolica to były niegdyś wulkany. Tak. Wygasły już. I stąd też pewnie pewna nazwa, skąd się, bo ty Dorenda to rozkminiłaś, że Balaton? Ja czytałam, że to znaczy błotne jezioro. Błotne jezioro, to tak. chyba nie ma nic
wspólnego z wulkanami. Że ton jak toń, może ze słowiańskiego języka toń, czyli też jezioro by to znaczyło. I bala to błoto, tak? Tak, Z tego by wynikało. jakoś tak, ale to nie wiem, czy to jest z węgierskiego, czy z łaciny, bo coś takiego też czytałam, że to już stara nazwa, że no nie wiem dokładnie. No to jesteśmy na czubku. Dorenda, jakie wrażenia? Bardzo ładny widok. Ja lubię takie tereny. Takie półotwarte. Ładny widok w jedną stronę, a jednak nie nudno, bo są jakieś drzewa, krzaki. No i słoneczko, nie? To robi różnicę. No tylko strasznie wieje, szczególnie Tak. powyżej, nie? Tak. Widać, słychać przed chwilą takie od wiatru. To ja wam pokażę tutaj panoramkę dookoła, bo jedno z nas musi pilnować dziecka, bo wiecie co, tutaj po prostu, jeśli ona by poszła w to miejsce, no to mogłaby z tych schodów spaść. A tego byśmy nie chcieli. Ona jest taka ciekawska, że właśnie tam by poszła, gdzie nie można. Lisa, tam nie idź, bo by było bam. A jakby było bam, to jak byś zapłakała? O, no właśnie. Pokaż, jak ty tańczysz. La 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 la. La 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 la. Nóżki tańczą? A wiatr dmucha, nie? Myślałem, że tutaj z tego względu postawili tą wieżę, że na przykład będzie widok na Balaton, ale no niestety, jak widzieliście, Balatonu nie widać. On byłby gdzieś, moim zdaniem, w tamtą stronę. Moim zdaniem. Nie korygowałem to z mapą, mogę się mylić. No ale niestety Balatonu nie widać. No za to widzicie, jest taka równina, gdzieniegdzie jakieś wzgórza się pojawiają. Generalnie bardzo fajne miejsce. I myślę, że przy takiej podróży rowerowej to w ogóle podjechać sobie i spać przy tej wieży. Tutaj jest płasko, bez problemu można by rozbić namiot. No byśmy tutaj nie podjechali autem, bo tam przed tym mostkiem był zakaz ruchu, no więc no pytanie, może by nas nikt nie złapał, no ale jeśli by nas ktoś złapał, no to by się to mogło skończyć jakimś mandatem, więc zatrzymaliśmy się tam, gdzie można legalnie się zatrzymać. Przespaliśmy się w sumie bardzo dobrze. Tu może byłoby troszkę ładniej, ale też jest na lekkim wzgórzu, więc by bardziej wiało. Tak sobie tu rozmawiamy z Dorendą i ja mówię, że to jest bardzo ciekawe miejsce, ale z drugiej strony bardzo zagadkowe, bo w sumie poza tą wieżą i tymi, nie wiem, bagnami, rozlewiskami, jakimiś dziwnymi łąkami, nic tu nie ma. I nadal się dziwię, czemu zbudowali taki wielki parking i czemu jakby okolica tego parkingu, bo tam jest miejsce, gdzie była jakaś tablica, w tym momencie jest zamazana, nic tam nie ma, jakby już czas ją postarzał, wszelkie napisy poblakły, tak jakby ktoś to przestał utrzymywać, a mimo wszystko coś tu jest. Nie wiem, chyba to sprawdzimy po prostu. Sprawdzimy Dorenda, nie? W internecie. Może się uda sprawdzić. Może się doczytamy, a może wy wiecie, to dajcie nam znać w komentarzach. Ta miejscowość nazywa się Wyrszt. Jak się pisze? V-O z kropkami RS. RS. 4 litery. To opuszczamy miejsce, nie? Tak. W wioseczce jeszcze spróbujemy nabrać wody. I jedziemy dalej. Słuchajcie, nadal szukamy słońca. Jeszcze więcej słońca, mniej wiatru i wyższe temperatury. Mam nadzieję, że się uda. Ale wyśleć się, to się również dowiecie. To, czego my jeszcze nie wiemy, wy dowiecie się o wiele szybciej. No to robiliśmy zakupy i obok była budka, gdzie sprzedają langosz. To jest taki miejscowy specjał, który już znamy i bardzo lubimy. Więc trochę trudno było się dogadać, parę słów po niemiecku i po angielsku, ale się dowiedzieliśmy, co jest ser i co jest śmietana, więc wybraliśmy langosz z serem i wtedy Maciek pomyślał, żeby zapytać, czy możemy zapłacić kartą, bo nie wypłaciliśmy jeszcze żadnych forintów i okazało się, że nie można.
Więc powiedzieliśmy, że no niestety przepraszamy, to w takim razie nie trzeba. Ale pani powiedziała, nie, poczekajcie i poszła, więc myślałam, że może pójdzie gdzieś załatwić terminal, czy coś takiego u sąsiadów, może o jakiejś innej budki. Ale wróciła i z langoszem i nam podarowała 2 sztuki langosz po jednym. Także super, no. Nie wiem, bardzo miły gest, jesteśmy bardzo zadowoleni. Teraz sobie zjemy ze smakiem i dalej w drogę. Właśnie chcieliśmy powiedzieć, że wjechaliśmy na Chorwację, ale dopiero co wyjechaliśmy z Węgier, ale to wam Dorenda pokażę. Teraz słuchajcie, wjeżdżamy na Chorwację. Nic nie mamy do oclenia. Nikt nas nie kontroluje. Ja się bardzo cieszę, bo ja nigdy na Chorwacji nie byłem. Nigdy w życiu. Ja też nie. Dorenda też nie, właśnie. To jesteśmy razem w tym samym momencie. No i Lisa. Lisa też nie była. No ale to zrozumiałe, bo niedawno się urodziła. To 5 Dorenda. No to jedziemy. Minęliśmy Zagrzeb. Nic ciekawego tam nie widać było, bo jechaliśmy obok, obwodnicą. Obwodnica autostradą, także nawet zaoszczędziliśmy trochę czasu, bo można tam było jechać szybko po prostu. Tak. Znaleźliśmy fajne miejsce. Znów przez Camp for Night. Nie wiemy, czy fajne wygląda z opisu, ale jakie się okaże, to zobaczymy za 32 km, bo wtedy tam powinniśmy dojechać. A na razie mamy ładne widoczki. Zobaczcie. A ja wam jeszcze chciałem coś powiedzieć na temat dróg, więc prowadzi się tutaj w Chorwacji bardzo dobrze. Stan dróg jest również bardzo dobry. Ludzie jeżdżą szybciej niż by przewidywały przepisy. No ja staram się jeździć przepisowo, ale nieraz widzę, że jacyś tam miejscowi jadą, znają drogę, wiedzą, że nie ma fotoradaru, no to oczywiście bezpiecznie, ale jadę za nimi. Też było trochę dróg w przebudowach, więc będzie jeszcze lepiej. No to taka moja relacja na szybko, to co wam mogę powiedzieć. Nie jedziemy, słuchajcie, drogami płatnymi, staramy się no troszkę zaoszczędzić, ale też troszkę zobaczyć więcej, po prostu jedziemy sobie takimi lokalnymi drogami, z wyjątkiem tutaj może odcinka 50-60 km, gdzie była ekspresówka i gdzie była obwodnica, to były drogi darmowe. No to słuchajcie, wygląda na to, że dotarliśmy do celu. To jest ta miejscówka, którą Dorenda znalazła na Park for Night, na tym sajcie, co już wcześniej o tym mówiliśmy, ale chyba z niej nie skorzystamy, bo ona jest przy rzeczce, przy jakiejś śluzie, ale patrzcie, co się tutaj dzieje dookoła. Wygląda, że była tutaj niedawno jakaś powódź. No, może byśmy nawet tutaj byli w stanie kawałeczek zjechać samochodem, ale raczej byłoby trudno rozbić namiot, bo tutaj wszystko jest wilgotne, jest masa tych gałęzi, które przyniosła tu woda. Cały ten brzeg, widzicie, jest w takich gałęziach, tutaj ten park, wszystko jest podmokłe, więc ta powódź chyba była nie tak dawno temu. No nic, rozejrzymy się gdzieś tu w okolicy, jak już tu jesteśmy, może coś znajdziemy gdzieś nieopodal. No nie zależy konkretnie na tym miejscu, ale tu były takie opisy, że można skorzystać, że podobno myślę, że to w tamtym miejscu są toalety, nawet jakiś prysznic. Więc ja jeszcze się wyjdę do drogi, przejdę się od drugiej strony, zobaczę przynajmniej, czy to jest otwarte, czy może tylko w sezonie. W każdym razie tutaj na pewno zjeżdżać nie będziemy. Więc ostatecznie postanowiliśmy, że zostaniemy w tym miejscu, gdzie wam pokazywałem, tylko że nie na dole, no bo faktycznie tam była jakaś powódź, tylko tutaj u góry jest parking dla samochodów i tu są właśnie te wszystkie toalety, prysznice, jest taka ławeczka solarna, no i po prostu tutaj obok samochodu przy parkingu sobie rozbiliśmy namiot. Nie wiem, czy go teraz widać. No, są plusy i są minusy takie, że może minusy dla mnie są takie, że jest to w miasteczku, więc czysto teoretycznie może się tu jakaś policja pojawić. Podobno noclegi w Chorwacji są, takie biwaki są niedozwolone i można za to zapłacić mandat. No ale z drugiej strony, słuchajcie, jest poza sezonem, to miejsce nie jest jakieś popularne turystycznie, więc no musimy zaryzykować. O jakąś tam ludność miejscową, żeby ktoś przyszedł, chciał się włamać czy coś, to nie sądzę, bo
No właśnie jest to centrum miasteczka, więc łatwo tutaj narobić hałasu. No ale oczywiście zawsze się coś takiego może przydarzyć, więc to byłyby takie według mnie pewne minusy, a plusy no to, że znaleźliśmy jakieś miejsce, no i że jest równo i mamy rozbity namiot, no i postanowimy spędzić tutaj noc. No. Więc mam nadzieję, że to będzie udana noc i zobaczycie rano, jak to wszystko się skończyło. Ale trzymajcie kciuki już teraz. Ja już trzymam. No i co? Jeśli już nic dzisiaj ciekawego nie będzie, no to myślę, że dalej nagram już rano. Do zobaczenia.